O, uwielbiam to miasto z wielu powodów. Pełne jest zabytków i historycznych pamiątek, a wieczorem po prostu tętni życzem. Trzeba tylko czasami uważać na bandy napitych Anglików, które traktują to zacne miasto jak my Amerykanie traktujemy Meksyk na wakacjach. Tu oczywiście żartuję. Trochę. Przyjechaliśmy wczoraj wieczorem i niestety mamy tylko jedną dobę, żeby cieszyć się urokami tego majestatycznego miasta. Najpierw musimy zmęczyć pieska, więc udaliśmy się na przechadzkę. Spoczywaj w pokoju, mistrzu. Okej, kochanie, gdzie jesteśmy? W jakim mieście? Krakowa jesteśmy. Tak, jesteśmy w Krakowie na weekend. Krakowie. I dlaczego tutaj przyjechaliśmy? Bo już byliśmy wiele razy, ale ostatnio nie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, tylko chcemy, nie No, wiem, chcieliśmy- różnice. Gdzieś pojechać właśnie przed, nie wiem, przed zimą. Mieliśmy długie lato w Poznaniu, pogoda była super, ale nagle niestety trochę czuć jesień już i pogoda się zmienia. Tak, ale jest okej. A jak się czujesz z tym? Czy jesteś gotowa na zimę? Może, Na długą polską może zimę? zimę nie, jeszcze nie zimę, ale jesień to spoko. Jestem gotowa na to. Tak, więc chcieliśmy zaplanować sobie ostatnią wycieczkę, letnią wycieczkę, tak, ale już mamy jesień, tak, jesteś naprawdę, kurtkę ubrana mam w już. kurtce. Tak, naprawdę. Więc dzisiaj rano właśnie jak podróż w ogóle pociągiem. Spoko, ale trochę długo. Ale generalnie okej. Przyjechaliśmy z pieskiem, byliśmy z nim dzisiaj na spacerze, ale teraz chcemy z Abi trochę podzwiedzać to piękne miasto Kraków. No, tak. Teraz jesteśmy na Placu Nowym na Kazimierzu. Tu można znaleźć wszystko. Płyty winylowe, antyki, bibeloty różnego rodzaju, stare monety, biżuterię. Bardzo bym chciał kupić sobie jakąś płytę winylową. Wczoraj dostałem kieszonkowe zresztą. You like any? Oh, I don't know, maybe diamonds are a girl's best friend. Pięknie. Chciałbym kupić jakąś płytę polską dzisiaj. No oczywiście jest muzyka amerykańska, brytyjska, fajny wybór tutaj na targu, ale chcę kupić właśnie jakąś polską płytę starą. Sława Przybylska może. Też są jakieś bajki. Pokażę wam Smurfa po polsku. Kurczę, nie wiem ile ma lat ta płyta. Z 88, więc co jeszcze mamy? No to wygląda dość stare. Jak się nazywają te piosenki? Chodź ma felek na kufelek. Taksówkarz warszawski. Po kieliszku. No. Kusi mnie właśnie ta płyta.
Nie wiem, czy to hiszpańska płyta, czy polska. Buenos noches, mi amor. Ja śpiewam piosenki. Wiem, wrócisz do mnie uliczka w Barcelonie. Barbara Muszyńska. Nie kojarzę. Ale chcę kupić. Okej, myślę, że zdecydowałem. Maciej Zębata, Greatest Hits. Ostatnia posługa. No. Z nowo zakupioną płytą w rynku postanowiliśmy wybrać się do starej synagogi. Odwiedzając to miejsce, można lepiej zrozumieć kontekst całej dzielnicy Kazimierz, która była niegdyś centrum żydowskiego Krakowa. A dziś Kazimierz jest pełen klimatycznych restauracji, kawiarni i miejsc związanych z kulturą żydowską. W tej kawiarni delektowaliśmy się kawą po izraelsku. Przygotowany jest w tradycyjny sposób z przyprawami takimi jak kardamon, co nadaje jej unikalny, aromatyczny smak. Parzony jest w drzezwie, w tym małym miedzianym naczyniu. What does it taste like? Not like coffee. Does it taste like coffee? It's better. Better than coffee. Czy smakuje ci taka kawa? Bo pijesz kawę codziennie, tak? I lubisz kawę, jesteś fanką kawy. Nie, nie lubię. Nie Ale lub- pić. Ale piję. Dlaczego pijesz, jeśli nie lubisz kawy? Bo jest, nie wiem, jestem dorosła osoba, więc muszę. I co, trzeba, tak? Tak, czuję, że tak, ale nie lubię. Podoba ci się właśnie, smakuje ci taka kawa. Naprawdę, bardzo, bo nie jest tak kwaśne, nie jest dobre słowo. Bitter, zapomniałam. Tak, właśnie. Kawa. Kwaśny jest? Okej, Tak. bo to nie jest i to jest moje, nie wiem, największy problem z Z kawą, Tak, okej. tak. I też nie lubię bardzo słodkie, też kawę, więc nie wiem, nie bardzo smakuje mi, ale piję codziennie. Ta mocna kawa wywołała u nas ochotę na piwko. Na szczęście na Kazimierzu nie brakuje klimatycznych barów i pubów. W pubie zaproponowałam żonie grę w rzutki. Kiepski pomysł. Żona znowu spuściła mi łomot. Wow. Wygrywam we wszystkich grach. To nie fair. Ajajaj, co to może być? Zdaje się, że czuję zapach osypka. Okazało się, że trafiliśmy na kiermasz Pogranicze Kultur. Bardzo lubimy ceramikę z Bolesławca. Ale te piękne perełki były bardzo drogie. Ja dziś pozwoliłem sobie na starą płytę, a żona pozwoliła sobie na jedną łyżeczkę. W sumie fajne pamiątki z naszej wycieczki. O, chciałbym jeść osypek codziennie, na śniadanie, obiad, kolację i deser. Może to fajne postanowienie noworoczne. Z boczkiem. O. Takie pyszne. A może wezmę kiełbasę też? O, chciałbym tego wszystkiego posmakować. Ale, trzeba zarezerwować sobie miejsce w żołądku, bo za pół godziny jesteśmy z żoną umówieni na tak zwane polskie tapas. Polskie tapas? Co to może być? Bardzo lubię to miejsce, bo jesteśmy na każdym kroku otoczeni kulturą, historią
I bardzo doceniam, że żona Abi zgodziła się na przeprowadzkę do Poznania i kocham Poznań z tych samych powodów. Ale teraz jak jesteśmy w Krakowie, kurczę, trochę kusi mnie przeprowadzkę do tego miasta, żeby po prostu tego wszystkiego doświadczyć, tej historii niesamowitej. A więc muszę, nie wiem, może pójdziemy z Abi do pubu i odważę się na to, żeby zadać pytanie. Abi, czy byłabyś kiedyś otwarta może na kolejną przeprowadzkę do innego, wspaniałego polskiego miasta? Naprawdę chciałbym zamieszkać nie tylko tutaj w Krakowie, ale i w Łodzi, i w Lublinie, i kurczę, nie wiem, w Kazimierzem Dolnym, we wszystkich tych najwspanialszych miastach, więc zobaczymy, co powie Abi. A może potem, jak wypijemy szocik czy piwko, kolejne piwko, to może się zgodzi. Zobaczymy. This is our postcard from Poznań. Kraków. O jest, Kraków. Jesteśmy w Krakowie. Super, dziękuję. Wzięliśmy polskie tapas i sporo tego jest. Mamy chleb ze smalcem, przepyszny, śledź oczywiście, kapusty kiszone, sałatkę jakąś i też, co to jest, wędzone śliwek, wędzone śliwka chyba, z bekonem, ale przepyszne. Śledzik. I cóż, śledzik lubi pływać. Zdrówko. W ciągu półtorego dnia udało nam się trochę podzwiedzać, ale Abi, kurczę, nie wiem, jak jesteśmy na wakacjach, na wyjeździe, to wracam do naszych wspomnień, tak pięknych z Gdańska. Teraz już jesteśmy prawie od roku w Poznaniu, też mamy parę pięknych wspomnień. Więc jak myślisz, Abi, czy kiedykolwiek chciałbyś może przeprowadzić się do innego polskiego miasta, na przykład do Krakowa czy Białegostoku, nie wiem, to żeby po prostu poznawać nowe miejsca, nowych ludzi i zgłębić tą polską kulturę. No naprawdę, może być. Jestem otwarta. Może nie każde miasto w Nie Polsce, każde? ale Właśnie. kilka. Każdego roku moglibyśmy po prostu zamieszkać, zmieniać nasze miejsce zamieszkania, próbować życia we wszystkich tych polskich miastach. Zobaczymy. Okej. Ale cieszę się, że może jesteś otwarta, Tak. ewentualnie No. na kolejną przeprowadzkę, na to, żeby odkrywać ten piękny kraj. Super. Dziękujemy za obejrzenie. Jest niedziela rano, mamy pociąg za pół godziny z powrotem do Poznania i wracamy do Poznania bogaci we wspomnienia, płyty winylowe i oczywiście obwarzanki. A tu są zdjęcia z naszej pierwszej wycieczki do Krakowa w 2013 roku. A teraz chcę szczerze podziękować tym z Was, którzy dołączyli do mnie na Patronite. Do tego projektu, do mojego kanału powiedzmy, dołączyło już 5 osób. Szczególnie chcę podziękować Janowi, który stał się bohaterem tego kanału. Dzięki Wam wszystkim już za tydzień wyruszam w podróż.
Wasze wsparcie sprawia, że ta wyprawa odbędzie się tak szybko. Z całego serca dziękuję i do zobaczenia w drodze.